Cześć, hello, Siostock. Stało się. Model językowy, popularnie zwanym AI, napisał mi grę na Amiga. Od zera. Parę lat temu dowiedziałem się, że istnieje coś takiego jak model językowy. Błędnie jest to nazywane AI-em. Prawdziwego AI-a nie mamy i prędko nie będziemy mieli. No ale dla potrzeb tego odcinka, aby ludzie wiedzieli, o co chodzi, mówmy AI. Więc odkąd odkryłem ChatGPT, jedną z pierwszych rzeczy, jakie chciałem zrobić, to było napisanie czegoś na Amiga. ChatGPT oczywiście stwierdził, on umie programować na Amidze, on potrafi, ale wychodziła z tego kicha. I tak było przez większość czasu, właściwie ze wszystkimi modelami językowymi, których używałem. W końcu 3 modele językowe stworzyły coś, co naprawdę działa i da się w to grać. Już wam zademonstruję. Gra nazywa się Pong AI i jest Pongiem. Tak to wygląda. Języka C nie znam w ogóle, więc nie byłem w stanie tutaj nic zrobić, nic zaprogramować. Zacząłem od modelu językowego Grok, który jest na platformie X, dawniej Twitter. On zrobił dużą część gry, ale w pewnym momencie zaczął wymiękać, więc przeszedłem na ChatGPT i ChatGPT właściwie doprowadził tą grę do 90%, jeśli chodzi o wykonanie. Ostatnie 10% zrobił Copilot z Microsoftu. Chciałem tę grę tak trochę urozmaicić. Co pełne 2 odbicia piłki zmniejszają się paletki o 1 piksel. Minimalna wielkość paletki to jest 5 pikseli. Oraz co pełne 2 odbicia piłki sama piłka przyspiesza w tym momencie o 10%. Zwiększa się jej szybkość. Kod źródłowy zajmuje niecałe 700 linii. Więc no jak na język C, na tak prostą grę jest to całkiem sporo. Ja uważam, że on nie jest dobrze zoptymalizowany. Można by tu bardzo dużo poprawić. Natomiast ja się kompletnie na tym nie znam, nie umiem C, chociaż w końcu mam w planach się go nauczyć. Tak więc zostawiam ten projekt tak jak jest. Gra jest dostępna w 2 poziomach trudności. Mamy normalny oraz mamy hard. Różnią się one tym, że ruch paletki przeciwnika aktualizowany jest co 2 klatki. Natomiast na poziomie hard jest to cały czas 1 klatka. Tutaj przeciwnik jest już mądrzejszy, nie będzie go tak łatwo pokonać jak na zwykłym poziomie trudności. Zobaczymy jak mi pójdzie. Gra toczy się do 5 wygranych, tak sobie ustaliłem. No nie jest tak łatwo jak na poziomie easy. Zobaczymy czy mi się uda ograć przeciwnika. Przegrałem. Na poziomie hard nie jest tak łatwo. Jeszcze mam parę ciekawostek dotyczących tej produkcji. Sterowanie paletką jest takie lekko toporne. Nie udało mi się tego obejść. ChatGPT wytłumaczył mi, że jest to związane ze specyficzną konstrukcją biblioteki Intunion? Jakoś tak to się wymawia. Przepraszam. Ja się nie znam. Po prostu jestem pasjonatem. Zobaczcie jak się zmieniło zużycie procesora. Ta gra jest bardzo kiepsko zoptymalizowana. Na procesorze 0,30-50 MHz ona potrafi pożreć no niecałe 70% zasobów procesora. Niemniej jest to pierwsza gra, którą ja uważam za zdatną do publikacji. Wcześniej ChatGPT napisał mi kilka innych takich bardzo malutkich, prościutkich gier, które mniej lub bardziej działały, ale ich nie publikowałem, no nie nadawało się to do publikacji. A tutaj uważam, że można to pokazać światu, dlatego też ładuję to na Aminet, całe archiwum z opisem. Jest również kod źródłowy, ale kod źródłowy jest w formacie PC-owym, to nie jest ANSI, dlatego tu są takie artefakty. Czy to się da skompilować? Zobaczmy. Wygląda na to, że kod się kompiluje. Na procesorze 0,30-50 MHz to naprawdę trwa dłuższą chwilę, więc chyba się będę musiał zainteresować jakimś cross-kompilatorem, aby tego typu rzeczy można było wykonać szybciej i efektowniej. Zużycie procesora na 100%. Super. Kod źródłowy się skompilował. Sprawdźmy czy to się uruchamia. Tak, gra działa. W archiwum z grą macie dokładną instrukcję,
jak to skompilować, gdyby ktoś chciał samemu, jakich komend użyć. Wszystko jest ładnie opisane. Jest oczywiście kod źródłowy, opis gry, instrukcja w 3 językach, w polskim, angielskim oraz moim ulubionym węgierskim. Tak więc jak ktoś ma ochotę się pobawić, zobaczyć, nie widzę żadnego problemu. Ja się nie czuję autorem tej gry, całość zrobiłem modele językowe. Ja naprawdę ani linijki tam nie dopisałem, więc zrzekam się jakichkolwiek praw do tego kodu źródłowego. Umieszczam go w domenie publicznej, możecie z nim robić co chcecie. Tak więc miłej zabawy, dziękuję za oglądanie, dziękuję, że jesteście, bądźcie zdrowi, bye bye, wisą dla Taszko.